Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Odra Nysa to szlak rowerowy, który wiedzie od źródeł Nysy w Czechach, dalej wzdłuż tej rzeki do jej ujścia do Odry i dalej w pobliże Szczecina, gdzie tę rzekę porzuca pod Meszcherin. W ostatnim odcinku o Odrze Nysie przejechaliśmy tę część trasy, która dużym łukiem, a powiedzmy, że łukiem, omija Szczecin od zachodu i dotarliśmy do Beankensee, gdzie obiecałem, że następnym razem zaproszę Was na alternatywną wycieczkę, czyli jak robiąc sobie wyprawę Odra Nysa z dojazdem do Bałtyku, nie omijać Szczecina, ale też za bardzo do niego nie wjechać, a od Odry Nysy się nie oddalić. A dlaczego? A to opowiem za chwil parę. Tak więc musimy się cofnąć w naszym progresie z powrotem do rozdroża pod Staffeldę, z którego poprzednio ruszyliśmy dalej Odrą Nysą, ale teraz skręcimy razem z Blue Velo, które zaprowadzi nas w stronę Szczecina. Na razie nic nie zapowiada zupełnie odmiennych klimatów niż w ostatnim odcinku, ale uwierzcie na słowo, to tylko taka zmyłka na początek. Pierwszy nasz punkt orientacyjny to granica, gdzie oczywiście oprócz bramki sanitarnej znajduje się punkt odpoczynkowy i kilka drogowskazów nienagannie oznakowanych piktogramami tras, w tym oczywiście także polskiej trójeczki. No dobra, ale pora przekroczyć Miedzę. A za Miedzą, w zależności od bieżącej sytuacji na granicy, możemy natrafić na czasowe kontrole albo też nie. W tym miejscu, zwanym przejściem drogowym w Rosówku, musimy tylko się przedostać na drugą stronę drogi krajowej nr 13 i po tejże drugiej stronie przywita nas już polski szlakowskaz trójeczki Blue Velo, podpowiadając, ile kilometrów pozostało do Kołbaskowa i Przysławia. No i oczywiście dalej lecimy drogą rowerową, można powiedzieć, która tutaj znajduje się wręcz niemal w idealnym stanie. No i po jakichś 5 kilometrach od startu docieramy do pierwszej zabudowy, takiej bardziej zurbanizowanej. Tutaj mamy skręt w lewo do Neurosow, ale jeżeli mamy kontrole graniczne, to zazwyczaj ten przejazd jest zamknięty. Jest zamknięty według stanu na lato 2025 i możemy tutaj napotkać co najwyżej patrol. My w prawo wjeżdżamy pomiędzy takie piękne barierki i wzdłuż terenów toru motocrossowego dojedziemy do krajówki. No na drodze do Kołbaskowa widać, że pomimo tego, że jedziemy wśród pól, to tak do końca rolniczo nie jest. Ruchliwa krajówka plus magazyny i inne hale po drodze jak najbardziej zaczynają tworzyć taki klimat przedmiejski. No i do tego miejsca jedzie się płynnie. Do tego miejsca, albowiem w Kołbaskowie natrafiamy na lukę. Nie ma tu ani drogi dla rowerów, ani ciągu pieszo-rowerowego, ani nawet znaku dopuszczony ruch rowerowy na chodniku. Więc z dzieckiem do lat 10 możecie się przeturlać chodniczkiem, albo możecie się przespacerować. Sklep Odido tutaj chyba jest czynny także w niedzielę. I tej przerwy w infrastrukturze na szczęście nie ma tutaj dużo. Jakieś powiedzmy 400 metrów. No ale taki mały niesmaczek jednak pozostaje. A na wiadukcie mamy już dopuszczony ruch pieszych. Na szczęście.
a na jezdni z kolei mamy już zakaz ruchu dla rowerzystów. Za wiaduktem mamy już koniec, nazwijmy to umownie, kołbaskowskich atrakcji i wskakujemy z powrotem na drogę dla rowerów, dość już wiekową, jak na polskie standardy i też troszkę momentami się sypiącą, ale bez przeszkód dotrzemy nią aż do Przecławia. To miejsce wygląda dość niepozornie, ale jednak warto zapamiętać, jak wygląda, bo wkrótce, czyli chyba mniej więcej w przeciągu roku, zmieni się nie do poznania. Również jeżeli chodzi o przejazd rowerem, albowiem powstanie tu dość rozległy, drogowy węzeł zachodniej obwodnicy Szczecina. Jak to wszystko wyjdzie, włącznie z nowym przejazdem rowerowym, nie mam pojęcia. Sami za jakiś czas po prostu ocenicie. No więc chociaż jedziemy teoretycznie przez pola, to widać, że w porównaniu ze szlakiem Odra-Nysa w okolicach Leknic czy Pękun, no to są, jakby to powiedzieć, dwa różne światy. Więc jeżeli poszukujecie ciszy i spokoju, no to nie tutaj. A jeżeli wyciszyliście się już dostatecznie na poprzednich odcinkach Odra-Nysa, no to w takim razie zapraszam dalej. Albowiem wjeżdżamy w obszar zabudowany i tym obszarem zabudowanym jest podszczeciński Przecław. Strzałeczka sprowadza nas delikatnie w lewo w taki terenowy polbruczek, ale nie jest to tutaj największą atrakcją, albowiem możemy tu już podziwiać bujną roślinność, która zdaje się nas wręcz witać na przysłowiowym wjeździe do miasta. Administracyjnie to jeszcze nie jest miasto, ale wiecie, o co mi chodzi. Po kilku manewrach w okolicy pętli autobusu podmiejskiego wjeżdżamy w osiedlowe uliczki z uspokojonym ruchem. To znaczy z elementami, progami, wyniesieniami, które mają ten ruch spowalniać. Chociaż kawałek tego jest tutaj, to w moim odczuciu jest to miejsce jednak takie, jakby to powiedzieć, mniej dotkliwe niż ta luka infrastrukturalna w Kołbaskowie. No, tak to wygląda. Przydałby mi się tutaj jakiś amortyzator. W Warzymicach, wsi między Przecławiem a Szczecinem, jest kawałek takiej trochę lepszej kostki. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ta różnica w kostce, bo jedna ma takie ścięcie, inna nie ma, brak ma tego ścięcia na krawędziach. Jedna jest, jak to się nazywa, fazowana, a druga nie, czy jakoś tak. Podpowiedzcie w komentarzach. Wjechaliśmy do miasta i na dzień dobry mamy jeszcze inną kostkową układankę. Ale nieważne. Teraz już lepiej skupmy się bardziej na drodze, a nie na nawierzchni. Trochę dziwnie to zabrzmiało. Teraz na rowerzystę będzie czyhać seria takich nie do końca przyjaznych miejsc na tym wjeździe. Najpierw przejazd i przejście, gdzie sporo kierowców zdaje się dość często ignorować fakt jego istnienia, głównie z tego powodu, że była właściwie przed powstaniem obwodnicy Przecławia wylotówka w stronę autostrady, a przynajmniej takie mam wrażenie. Podobnie jest też na rondzie Hakena, gdzie można odnieść wrażenie, że właśnie, zwłaszcza wyjeżdżający z miasta, czują się tutaj moralnymi zwycięzcami. No ale nieważne. Tutaj w otoczeniu mamy całkiem sporo potencjalnie przydatnych i interesujących dla rowerzystów miejsc. Oprócz centrum handlowego mamy troszkę fast foodów, takich jak Maczek, KFC czy Kebab, nawet w wersji drive-in oraz, co chyba bardzo istotne, albo nie wiem, równie istotne,
zwłaszcza na długich trasach. Około pół kilometra na południowy wschód od ronda znajduje się Decathlon, do którego możecie dotrzeć chodniko-ścieżką rowerową. Trudno to nazwać CPR-ką, ale dojechać można bez większych problemów. Tak więc, jeżeli na wyprawie rowerowej nie żyjecie samymi tylko sielskimi krajobrazami i potrzebujecie czasami, albo tylko raz, zjechać do pit stopa, to ten rejon wydaje się być miejscem do takiego zjazdu wprost stworzonym. No a na horyzoncie teraz rysuje się już piękno wielkopłytowego osiedla o wdzięcznej nazwie Reda. Gdyby wam mało było fast foodów po drodze, no to tutaj jest jeszcze taki zapasowy maczek. A gdyby market sportowy nie spełniał pokładanych w nim nadziei i potrzebowalibyście, nie wiem, jakichś narzędzi grubszego kalibru, to tutaj na wszelki wypadek macie jeszcze Castoramę. No i tak jak pokazuje samochodowy drogowskaz na tym rondzie, na wprost możecie się kierować i wbijać do centrum. Przy czym oznaczeń Blue Velo już dalej nie uświadczycie, a też im bliżej centrum, tym szczerze powiedziawszy skala trudności dla rowerzysty troszkę wzrasta. Tak więc, ponieważ wierzę, że wszystko już kupiliście i się zacnie odżywiliście, to porzucimy tutaj niewidzialne Blue Velo i skręcimy na rondzie w lewo. Jakie są zalety takiego wariantu? Pomimo braku asfaltu na DRC, to jazda tędy odbywa się dość płynnie. Na skrzyżowaniach mamy sygnalizację świetlną, kostka tej części trasy zmienną jest oczywiście, ale ogólnie droga rowerowa ma dość stałe parametry. Cały czas towarzyszymy dwujezdniówce, więc jakoś szczególnie kameralnie nie jest, ale też właściwie cały czas mamy zieleń i nawet ekrany akustyczne są dość bogato uzielenione. To nie jest fragment sponsorowany przez branżę turystyczną posiadającą noclegi na wynajem w zachodnich dzielnicach Szczecina, ale też możecie rozważyć taką opcję, że jeżeli robicie sobie większą wyprawę Odrą-Nysą na przykład lub Blue Velo, to gdzieś tutaj możecie zrobić sobie dłuższy odpoczynek w tej eskapadzie, zwłaszcza jeżeli w miejscu noclegu można godnie rower zabezpieczyć i wtedy zwiedzacie sobie Szczecin na przykład jeden dzień bez roweru. Rozważcie to sobie na spokojnie, a my dojedziemy zaraz do pewnego miejsca niespodzianki drogowej. No, tak jak mówiłem, jedzie się płynnie, ale zawsze jakaś przeszkadzajka musi być. No to jedno miejsce tutaj wydaje się być dość zaskakujące, ale spokojnie, po chwili sytuacja już się unormuje. No i pora na ostatnią porcję polbruku na etapie objazdu zachodnich dzielnic Szczecina, ale wciąż pośród zieloności. Ogólnie rzecz biorąc tej części trasy, czyli od momentu porzucenia Blue Velo do momentu dojazdu, gdzie będziemy w pobliżu szlaku wokół zalewu, na tym etapie jakieś 4 km to kostka, a 3 km to asfalty. Subiektywnie powiem szczerze, że oczywiście kostkę odczuwa się gorzej, więc dłuży się bardziej, ale odległościowo te proporcje właśnie nie są aż tak bardzo złe. No i ta bardziej wygodna część DDR-ki doprowadza nas do tak istotnego punktu jak hala widowiskowa. Sama w sobie dość szpetna, powstała po latach, wielu latach starań na podstawie projektu zdecydowanie sprzed dekad.
No, wygląda jak wygląda. Ale co dla nas bardziej istotne jest gdzie chwilkę odpocząć, a co jeszcze bardziej istotne, jeżeli nie zamierzacie dalej podążać w kierunku granicy, to jest to dobre miejsce, taki rozjazd, by udać się na przykład w stronę Lasu Arkońskiego na kąpielisko Arkonka, albo korzystając z takiego klina zieleni wbijającego się tutaj głębiej w miasto, podjechać w stronę Jasnych Błoni. Ogólnie rzecz biorąc, zerknijcie na mapę, może być ta z linku do komuta, który znajdziecie w opisie do filmu, i jeżeli chcecie trochę więcej poeksplorować okolice, to zamiast mijać halę od północnej strony, zróbcie to od południowej. Wyjedziecie na rondo Olszewskiego, gdzie otworzą się przed Wami nowe możliwości. Przez Las Arkoński wiedzie również szlak wokół zalewu, ale jeden z jego mikroodcinków jest w remoncie, więc trzeba tam trochę pokluczyć. A my i tak z kolei za 1,5 kilometra dalej się z nim spotkamy. A właśnie, powiedziałem kąpielisko. Arkonka to kompleks basenów ze zjeżdżalniami i tym podobnymi atrakcjami. Taki, powiedziałbym, pre-aquapark na świeżym powietrzu. Szczecińscy widzowie mnie ewentualnie sprostują, że do aquaparku to temu daleko. Ale nie jest to jedyna opcja kąpielowa w pobliskiej okolicy, gdyż właśnie do tej drugiej, czyli Jeziora Głębokiego, właśnie zmierzamy. Jadąc od hali, skręcamy w lewo i wzdłuż takiej, nazwijmy to, leśnej wylotówki, gdzie właśnie z jednej strony mamy Las Arkoński, a z drugiej tereny wojskowe. Po kilometrze z drobnym okładem dotrzemy do szczecińskiej dzielnicy Głębokie, pętli tramwajowej właściwie o tej samej nazwie, i oczywiście jeziora z kąpieliskiem miejskim również o tej samej nazwie. Pierwsze kąpielisko powstało w tym miejscu już ponad 100 lat temu, ale zapewne od meandrów historycznych bardziej istotne dla zainteresowanych plażowaniem będą informacje praktyczne. Także w opisie do filmu zostawiam Wam po prostu pineskę do mapy Google, gdzie już znajdziecie sobie dalej wszystko to, czego potrzeba. A z kolei szczecińskich widzów poproszę w takim razie o komentarze, polecajki dla nieszczecińskich widzów, co wybrać, które miejsce, Arkonka czy Głębokie, wady, zalety, ale lećmy dalej. Do granicy został jeszcze kawałek drogi. Na Głębokim minęliśmy się ze szlakiem R3A, czyli wokół zalewu, a to, co tutaj mamy, to z kolei R20A, czyli coś, co nosi nazwę łącznik do trasy po Jezierze Zachodnich. Mniej ważne, jak się nazywa, ważniejsze jest to, że jedzie się bardzo dobrze. Szerokim asfaltem dojedziemy najpierw do wsi Wołczkowo, a potem do Dobrej Szczecińskiej. Dobra Szczecińska jest ostatnią miejscowością, w której możecie zrobić zakupy na trasie za złotówki. Przejedziemy jeszcze przez Bóg, ale tam wydaje mi się, że nie ma sklepu, a jeżeli jest, to chyba jakiś bardzo mały i oddalony od trasy. Dobra, to siedziba gminy i jedna z większych podszczecińskich przedmiejskich sypialni, więc znajdziecie tutaj spory wybór
marketów, dyskontów, a ponadto, co ważne ze względu na niedzielę, jest także Żabka. Oraz oczywiście trochę gastronomii, przeważnie takiej pizzowo-kebabowej. I od tego miejsca w prawo na skróty, ulicą Sportową w ruchu ogólnym zaoszczędzilibyście jakiś kilometr, 2 kilometry. Ruch tu bywa różny w zależności od pory dnia i tygodnia. My natomiast skręćmy jednak w lewo na wariant, nazwijmy to DDR-kowo uspokojony, gdzie kontakt z samochodami będzie mocno zminimalizowany. Dość wąski ten szuterek, właściwie taka ścieżyna. Właśnie, to jest ścieżka rowerowa, ale zagęszczona i wyrównana jest znakomicie. Jedzie się lepiej niż po niejednym asfalcie. Tu jest taki nieco przyczajony przejazd rowerowy, trochę zarośnięty, trochę na uboczu, także ostrożność jest tu wielce, wielce wskazana, albowiem mówiąc językiem przepisów drogowych, nie każdy kierowca dostosowuje tutaj prędkość. No i jesteśmy na granicy, ale jej jeszcze nie przekraczamy. Przed nami jeszcze ciąg Hopek wzdłuż pasa drogi granicznej i po jakichś mniej więcej 2 kilometrach dojedziemy do ronda skrzyżowania Bug-Blankensee, które w czasach bardziej restrykcyjnych kontroli granicznych pełni jednocześnie funkcję drogowego przejścia granicznego. No i jesteśmy z powrotem za granicą. 41 km od początku tej naszej dzisiejszej trasy do Blankensee, gdzie spotkamy się znowu z Odrą Nysą, został dokładnie kilometr. Tak więc wariant alternatywny jest zdecydowanie krótszy. Odra Nysa od rozdroża pod Staffelde do Blankensee to kilometrów 55. Która wersja fajniejsza? Napiszcie proszę w komentarzach. Może też tak być, że powstanie konieczność zjazdu po większe zaopatrzenie. Jeżeli cenicie sobie spokój ponad wszystko, to na pewno oryginalny szlak gwarantuje to w 100%, w zupełności. A jeżeli już wyciszyliście się jadąc Odrą Nysą na przykład od Czech i coś byście sobie chętnie urozmaicili, no to wtedy moja alternatywna propozycja może się okazać całkiem atrakcyjna. A sama dzisiejsza relacja była atrakcyjna? Jeżeli tak, to dajcie znać, bardzo proszę YouTube'owi, że to fajny film, za pomocą oczywiście łapki w górę. Dojechaliśmy do dawnej gospody w Blankensee, więc to oznacza, że od tego miejsca już pojedziemy dalej Odrą Nysą nad Zalew Szczeciński. Ale już w następnym odcinku. Czy to będzie film za tydzień? Nie wiem jeszcze. Tak więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to żeby nic nie przegapić, teraz jest idealny moment, żeby to zmienić. I teraz też jest idealny moment na pożegnanie, ale takie tymczasowe, bo do następnego razu. Do zobaczenia. Cześć!